Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się w elektrowni atomowej Zwentendorf, a ze mną znajduje się nasz przewodnik. Można powiedzieć, sam o sobie mówi, że jest bratem Homera Simpsona. Ma dużo wspólnego i przede wszystkim ma jedną najważniejszą rzecz. Ma klucze do elektrowni atomowej. I will show you some of the 1050 rooms of this nuclear power plant, and it's only possible because I have the key for the nuclear power plant. Wjeżdżamy do Springfield. Mogę się założyć, że nigdy nie widzieliście, jak ktoś wleciał dronem do wnętrza reaktora jądrowego, a potem podszedł pod same pręty paliwowe. Dlaczego w ogóle mogliśmy to zrobić, no i gdzie jesteśmy? Elektrownia jądrowa Zwentendorf, znajdująca się w Austrii niedaleko Wiednia, powstała w 1976 roku. Wyposażono ją w reaktor BWR mogący wyprodukować 692 MW energii, a elektrownię wybudowano zaledwie w 4 lata. Zatankowano paliwem jądrowym przy użyciu śmigłowców i czekano jedynie na zielone światło, aby uruchomić produkcję energii, ale nigdy do tego nie doszło. Zaraz po skończonej budowie zaczęły się antyatomowe protesty ludności, która chciała zamknięcia elektrowni. I tak w 1978 roku w wyniku referendum wydarzył się cud demokracji i zaledwie 1,5% głosów przegłosowano, że elektrownia ma nigdy nie rozpocząć działania. Przypominam, w pełni wybudowana, zatankowana elektrownia jądrowa warta $1 miliard ma nigdy nie produkować energii. Co działo się dalej z losami obiektu, dowiecie się w dalszej części odcinka, bo teraz wejdźmy do jej wnętrza. Nasz przewodnik ma klucze do elektrowni atomowej. Zaraz wejdziemy i zobaczymy coś, co na pewno zrobi nam. Jakie tu są drzwi w ogóle, ty? A, zaznacza pan, kto jest, wiesz. Zaznacza pan, że ktoś wchodzi do środka, że tak powiem. Zobacz, kto tu siedzi. Zasymulujmy teraz wejście pracownika do elektrowni jądrowej. Po prostu przychodzę do pracy. W tym miejscu jest security point, stali panowie, gdzie przez taką ruchomą śluzę wsadzaliśmy nasze dokumenty, oni je sprawdzali. Tak, ty tutaj pracujesz, możesz iść dalej. Wchodzę w swoim odzianiu wierzchnim, w takim jak normalnie przyszedłem do pracy, tak? Więc udaję się tutaj do następnej strefy, a mianowicie jest nią taka przebieralnia. I zobaczcie, mamy tutaj umywalki oraz strefę, gdzie można było się przebrać. U góry wiszą różne rodzaje kombinezonów. W tym przypadku kolory nic nie znaczą z tego, co nam powiedział przewodnik, natomiast każdy z pracowników dostawał też własną bieliznę. Następnie zakładał kombinezon i dlaczego tak było? Dlatego, żeby nie wynieść nic na zewnątrz i wszystkie elementy, które były twoje, elementy ubioru, musiały pozostać tutaj. Te, które by mogły być skażone, miały pozostać do dekontaminacji. Zasymulujmy sobie moment, że wracam z tej pracy, czyli wchodzę tym korytarzem. To jest taka strefa, wtedy można powiedzieć brudna. Ściągam te wszystkie ciuchy, które wcześniej miałem na sobie i wsadzam je do takiej beczki. Następnie udaję się do tego pomieszczenia i zobaczcie, tutaj jest taki ciąg prysznicy, gdzie się myje. Zauważcie jedną rzecz, że główki prysznica są w różne strony, po to, aby wymyć cię dosłownie z każdej strony. W tym miejscu mamy maszynę, która, to też pewnie widzieliście w Wizaginie, to akurat jest wyłączona, ale staję w ten sposób, wkładam ręce i ona mierzy poziom radiacji. I tutaj, jak zobaczycie z bliska, są takie kreski, które pokazują skażenie, jeżeli by było, w którym miejscu jest. Jeżeli byłaby to głowa, z powrotem wracam pod prysznic, myję głowę, wracam się przebadać. Jeżeli wszystko jest ok, wracam do domu. Zwiedziliśmy kilka elektrowni jądrowych, byliśmy dwukrotnie w Wignaliskiej elektrowni jądrowej, ale jest jeden ważny szczegół, który możecie zauważyć. Chodzimy teraz w swoich prywatnych ubraniach. Związane jest z tym, że nie ma ryzyka wyniesienia radioaktywnego pyłu w jakikolwiek sposób, ponieważ ta elektrownia jądrowa nigdy nie była operatywna. Zresztą słyszeliście historię tego miejsca w lektorze. Ale podkreślmy jedną rzecz. To jest ewenement na skalę światową, to jest jedna, jedyna w swoim rodzaju elektrownia tego typu. Wiecie, elektrownie jądrowe albo powstają, albo pracują, albo są gaszone. Ale elektrownia, która powstała, nigdy nie pracowała, jest tylko i wyłącznie jedna i się w niej właśnie znajdujemy. And where we are going now? On 39 meter. Looking upstairs. Downstairs is not possible. Upstairs to 39 meter, taking a look into the reactor. Okay. Let's go to the right. Znowu jest Homer. O kurde. Zawsze. O stary. Co?
Słuchajcie, znajdujemy się chyba w jednym z najciekawszych miejsc i można powiedzieć, że zawsze o tym mówimy w sercu całej tej elektrowni. Mianowicie znajdujemy się na 40 metrach. Tam, jak widzieliście wcześniej z przebitek w dół, jest 40 metrów, dlatego że wcześniej tutaj był właśnie ten reaktor BWR, czyli Boiling Water Reactor. Zgadza się. Do tego przed chwilą nam pan powiedział, że znajdujemy się na takim pomarańczowym jakby dźwigu. On się ruszał. Mogliśmy pojechać na środek. Jeszcze trzeba sobie wyobrazić, że nad tym była kopuła, której tutaj nie ma, więc to jest jakby puste już, ale to kiedyś było całkowicie wypełnione. I za pomocą tego urządzenia byliśmy w stanie wyciągnąć kasetę, w której znajdowały się pręty paliwowe. W takiej kasecie było około 480 prętów paliwowych, no i w taki właśnie sposób jeździli nad całym reaktorem, wymieniali ten pręt, tą kasetę co 18 miesięcy. Co to za UFO za wami wisi? Jest to pokrywa reaktora BWR i teraz taka mała konkluzja, bo jak pamiętacie, jak chodziliśmy po RBMK, często o tym mówię, ponieważ no, jedyne reaktory, po których chodziliśmy, to właśnie wcześniej był RBMK. Tam można powiedzieć, pokrywa była dużo większa. Spójrzcie, że ten reaktor, no można powiedzieć, że tamten i tak miał 1500 kW, a ten miał tak mocy nominalnej 600, no prawie 700 kW, więc był Nawet megawatów? Megawatów, przepraszam. Wiedziałem, że się pomylę właśnie o tym. Dobrze, że nie powiedziałeś giga. Albo terawatów. No niemniej jednak spójrzcie, że to jest dużo mniejsza ta pokrywa, co? I w ogóle inaczej wygląda, bo to jest taka czapka, co nie? A tamte to były takie, ta pokrywa była z takich kwadratów po Wiesz, prostu, co mi co się nie? jeszcze Z wydaje, grafitu. że za tobą znajduje się jakby taki trzpień, po którym właśnie tak jak my chodziliśmy pod RBMK, no to też po tym pewnie to się znajdowało gdzieś przy samej kopule i po tym... Ewentualnie to może być platforma, żeby założyć to. No. Bo to trzeba było zdjąć, żeby przetankować też reaktor. myślę. Właśnie a propos przetankowywania reaktora, to tutaj mamy pręty. To jest oryginał, tak, to jest oryginał, tylko on po prostu ma wyjęte pręty ze środka, więc to co zostało, na przykład tutaj, to są po prostu, one nie są wypełnione paliwem. Jak to wyglądało? Zobaczcie, cały taki zespół składał się z takiego czegoś jak plus i w tych rowkach tutaj były założone kasety paliwowe i te kasety były wypełnione prętami. Prętami, w których w środku, tylko to musimy przejść tam dalej, były pastylki. Pastylki z, słuchajcie, uranem 238 w 99,3% oraz 0,7% stanowił uran 235. I tutaj jest bardzo fajny przekrój, ponieważ to, co wcześniej leżało tam na tym stole, że tak powiem, możemy zobaczyć z bliska i tutaj jest przecięcie, jak układały się właśnie pastylki z paliwem jądrowym, czyli mamy kasetę składającą się z rurek, a w tej rurce są właśnie takie malutkie pastylki. It's a similar reactor, like the same type of reactor like Fukushima. Okay. Yeah, with different security systems, but in principle it's the same. Okay. The fuel rods, 484, but it was put in like this. Yeah. And these are the driving rods to stop the reaction. This is a short version, but it was inside the driving rod, and to reduce the power or to stop the reaction, they put this construction between the fuel rods, to stop the reaction. It's a neutron absorber. Between here you have the water. Water is the moderator. The heat made the water to steam, and the steam goes from the reactor to the turbines. And over the generator you produce electricity. It's the same principle like in gas, coal or oil-fired power And plants. what with the steam, the change, this... Cooling down here, falling down as water, going once back again- going back to the reactor. Okay. And that water, that steam and water was contaminated. Yes, and that's the reason. That's not this technology. That this is a disadvantage of the technology, because over the weeks, over the time, the whole machine house is contaminated as well as the reactor hole. Yeah?
Słuchajcie, od strony technicznej tutaj był reaktor, o którym wcześniej opowiadał Konrad. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ zużyte pręty paliwowe trzeba gdzieś składować, więc dzięki wykorzystaniu tej maszyny poniżej przy tej śluzie tymczasowo składowana je w tym miejscu, tak zwanym basenie właśnie na zużyte paliwo jądrowe. Tylko tutaj zaczynają się schody, bo słowo klucz to jest tymczasowe, ponieważ nie wiadomo było, co zrobić z tym paliwem dalej. Nigdy nie podpisano takiej wiążącej umowy z żadnym krajem i nie ogarnięto miejsca, w którym te zużyte paliwo miało być składowane. I pod kątem referendum, które technicznie rzecz mówiąc zabiło te elektrownie, to był właśnie bardzo duży problem dla opinii publicznej, bo okej, mamy elektrownię jądrową, ale nie mamy czego zrobić z tym paliwem. Były różne pomysły. Planowano składować je w Alpach, w górach w Alpach, ale tam oprotestowali to mieszkańcy. Podpisano umowę ze Związkiem Radzieckim na przewożenie tego zużytego paliwa jądrowego, ale dopiero po referendum, które i tak już zamknęło tę elektrownię jądrową. Tak samo były próby zrobione z Węgrami, a nawet z Iranem, tylko każda z tych prób spaliła na panewce, więc to też był jeden z powodów, dla którego ta elektrownia jądrowa nie ruszyła, ponieważ opinia publiczna między innymi dlatego była przeciwko tej elektrowni jądrowej. Idziemy teraz z głównej hali na coś również spektakularnego, a mianowicie na dach, czyli coś, co najbardziej lubi Kuba. Trzeba też uważać, ponieważ Pan mówił, nasz przewodnik, że na dachu jest dużo takich części, które są, można powiedzieć, przeszkadzają w chodzeniu i może być to dosyć niebezpieczne. No i Ale ostrzegał nas przed kamerami, że to jest stromo. Ty, ale to będzie nasz drugi dach na elektrowni. więc zaraz sami zobaczycie. A tu grilla robią. This is the barbecue area? Rzeczywiście na ten moment to dla ludzi z lękiem wysokości jest ok jeszcze, bo nie czuć tej wysokości pod sobą. Co jest niesamowite, że na dachu elektrowni jądrowej widzimy elektrownię węglową, która powstała po tej, ponieważ pojawiła się luka energetyczna. Mimo to, że ona jest węglowa, smrodzi i tak dalej, to jeszcze jest spalarnią śmieci. Śmieci, z których też odzyskuje się w jakiś sposób energię. Są wytwarzane duże ilości CO2 i generalnie ekolodzy zamknęli tą atomową, ale tamta się otworzyła. Jest jak jest. Natomiast wracając jakby do tego obiektu, gdzie jest dachu, obiektu, na którym stoimy, to zauważcie jedną rzecz, że dookoła jest praktycznie las, który jest teraz jak w jakiejś tam strefie, gdzie nie wolno budować i tak dalej. I w życiu nie pozwoliliby w tym momencie na budowę tutaj dokładnie takiego wielkiego molocha, jakim jest elektrownia jądrowa. Natomiast zobaczcie, przed nami jest plac, tam aż do lasu sięga. On jest mniej więcej podobnej wielkości jak to, gdzie jesteśmy teraz, ponieważ tam miał powstać drugi blok właśnie tej elektrowni. No ale jak ten nigdy nie odpalili, zamknęli, to wiadomo, że nie wybudowali następnego, natomiast na dachu elektrowni oraz na tej polanie zrobili pole fotowoltaiki. Jest eko. Chciałem też przy okazji zauważyć pewne różnice między mentalem zachodnim a wschodnim. Na Wignalijskiej Elektrowni Jądrowej, jak było wejście na dach, to przy okazji pozdrawiamy Beatę. Bez żadnego problemu mogliśmy wejść na dach, bo jedynym warunkiem było to, że na własną odpowiedzialność i żeby się nie zabić. A tutaj, jeżeli rzeczywiście jest zakaz wejścia na dach, to na ten dach nie możemy wejść. Więc trochę takie sztywniejsze trzymanie się procedur. Taka właśnie luźna anegdota, bo poza kamerą pytałem, czy możemy wejść wyżej. No nie możemy. Tu jest przepisowo ustalone, że możemy chodzić pod dach. Nie wolno. Jesteśmy na dachu. Ale tu nie wchodzą wycieczki, tylko nas tu wpuścili. No okej. Tylko że ten dach składa się jakby z 3 poziomów. Ten do grilla, o którym wcześniej żartował Kuba, tutaj ten na leżaki. którym my Tak. stoimy i jeszcze jest tam wyżej, no ale tam już raczej nie wejdziemy. A teraz wracamy na halę reaktora, ponieważ mamy tam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia i przede wszystkim pokazania. Swoją drogą to też nie traktujcie tego nagrywania jako wycieczki w muzeum, bo tu jest ograniczona ilość ludzi, która rocznie może wejść do tego miejsca i też nie wszystkie wycieczki wejdą w miejsca, w których jesteśmy teraz, chociażby tak jak mówiłeś o tym dachu. Mogą filmować, nie? No i Przede przede wszystkim. wszystkim nie wszyscy dostaną pozwolenie, to jest pierwsza rzecz, że my też musieliśmy się parę miesięcy starać o to, żeby tutaj wejść i dostać zgody na to, co dostaliśmy te zgody. No i słuchajcie, kolejna bardzo ważna rzecz, której można powiedzieć w skali światowej raczej się coś takiego nie zdarza, mianowicie będziemy latać dronem hali reaktora. Kuba wleci tam do środka. Nasz przewodnik powiedział, że to jest cmentarz dronów, bo już parę osób dostało takie pozwolenie, aby to zrobić. No i już wiele osób nie odzyskało dronów, które znajdują się gdzieś tam na samym dole. Więc nagramy cały ten proces tego i będziecie widzieć z innych kamer, czy nam się to uda, czy nie. Zero presji.
Ale to nawet jak się rozbije, to karta zostanie w dronie. Poczekaj, może jakiegoś takiego timelapsa tutaj będzie. Ale to może z telefonu łap, żeby ci się na telefon zapisywał od razu. Specjalnie chciałem to nagranie z wodą i że siedzę na dupie i mam plecak na hali reaktora, bo no w normalnym reaktorze i tam gdzie byliśmy w życiu by to nie przeszło. No w normalnym reaktorze byś nie chodził w swoich ciuchach przede wszystkim. Tak, ale nie mógłbyś zrobić czegoś takiego, że postawisz jakąś torbę nawet z aparatem, wiesz, na ziemi, co nie? Ze względów bezpieczeństwa. Zobacz, Konradowi już radiacja do głowy uderza. To jest radiacja placebo. No, uwaga. Pierwszy raz w życiu wleciałem dronem do reaktora, czaisz? W tym miejscu jest reaktor, co nie? Tu są te pręty, tam na dole są kontrolne, tutaj właśnie była ta czapka. Będziemy teraz zjeżdżać, tylko niech się ostrość złapie. Halo, halo. 27 metrów, tak? Czyli jakieś Łukasz! 15 metrów w dół. Wiesz dlaczego? Musimy też szybciej działać, bo okazuje się, że jest jeszcze jakaś wycieczka, która nam depcze po A piętach. on tak powiedział, tak? Tak, przed chwilą. I żeby cisnąć bardziej. Łukasz! Łukasz! Bite się. A, i to jest dół tego reaktora już. No tak, zjechaliśmy jakby pod niego. Tak. To jest element na skalę światową, że możemy w ogóle wejść, zobaczyć. Znaczy się, normalnie można wejść tutaj, tylko to jest bardzo skażone, co nie? Więc oni tu wchodzili raz na jakiś czas w celach jakichś tam naprawczych i tak dalej, co Ale nie? jako wycieczka nie wejdzie. No nie. Nie, tam jest. Nie. Tam jest jeszcze, tam jest hala turbin. So from here you have a good look to the machine hall, the turbines, yeah. And here inside the containment. Okay, so this is the lowest part of the reactor, yes? No. Could you show us where The we upper part. are on this moment? We are here, Ah, the it's red here. point. A, we will see This is this. the vessel. Yeah. Tutaj możemy zobaczyć halę turbin z góry i zobaczcie, są rzeczywiście turbiny, jedna już jest rozebrana albo jest w jakiejś konserwacji, bo oni też się tutaj uczą po prostu do innych elektrowni, tak, bo tu mają bezpieczne warunki. W tym miejscu jest rozebrana, później tam pewnie pójdziemy, ale to jest najważniejsze miejsce. Mianowicie, tu zobaczcie, wam pokażę na mapie, znajdujemy się w tym miejscu. Czyli, a wcześniej byliśmy tu, u góry, tak, w tym miejscu. Czyli teraz możemy wejść do środka, ponieważ zostało to właśnie otworzone i zobaczyć, jak wygląda reaktor od góry do dołu. Can we go inside? Okay. But Watch your head, yes? no, it's a question of time. Okay, we will be fast. Because the last 3 rooms are the most beautiful. Okay. We can go inside? Tylko szybko, to nie? I teraz zobaczcie, że moglibyśmy praktycznie... Tak, to jest reaktor i tu były rdzenie w środku, co nie? Tylko teraz wiesz, praktycznie patrząc przez tą podłogę, tam się wszędzie się na dole świeci światło, moglibyśmy schodzić sobie tak w dół i w dół i w dół i w dół, aż byśmy doszli do tego, gdzie jest jego dół. Różne eventy, że dzieją się tutaj jakieś koncerty i tak dalej, ale głównym takim celem tego miejsca jest cele badawcze, cele naukowe. Właśnie ludzie z całego świata mogą przyjeżdżać, zobaczyć właśnie jak to wygląda i właśnie się uczyć jako taki poligon doświadczalny w takie właśnie żywym reaktorze, gdzie już bez zagrożenia życia. Normalnie to byś tutaj tak raczej sobie nie mógł wejść, nie? No zdecydowanie nie, tu bardziej by
jeżeli już to jakieś roboty, które by musiały wytrzymać radiację, nie? Zobacz, te pręty tutaj widać. Jeszcze jak się gdzieś poprzyglądasz tak na dół, to widać kolejne takie poziomy, po których my chodzimy. Wiesz o co chodzi? Że można zejść jeszcze niżej, jeszcze niżej, aż zejdziesz po prostu z całego reaktora. No dobra, o tam. Lecimy dalej. Tak, to jest ewenement, że w ogóle można wejść właśnie do takiego miejsca. Tak. No do tych poprzednich byśmy nie weszli. Jesteśmy tu, byliśmy tu, teraz zjeżdżamy o tutaj 10 metrów w dół. To jest elektrownia, która składa się z rdzenia i windy. I turbin. Ale zobacz, że fajnie jest to, że tutaj nie masz pięter i to samo było w Ignalinie, że masz masz 7 metry. metrów. No floors, Jest. only meters. Jest, tak. But it's in each power plant, so BWR, ten reaktor ma to do siebie, że on wygląda jak gruszka i bardzo często możecie zobaczyć takie stwierdzenie, mimo to, że na tych wszystkich zdjęciach on jest takim jajkiem, to BWR rzeczywiście jest gruszką. I to jest w ogóle jego osłona radiacyjna, to po czym teraz jadę ręką. I to wszystko, co się dzieje, ta magia, to właśnie tam w środku. Prawda? Stawiamy takie 2-3 w Polsce i mamy prąd. Dzięki, cześć. I jaką ma przewagę coś takiego nad innymi elektrowniami? Widzisz? To są pewnie od rur. Od rury, które przerzucały tą parę do napędzania turbin. Tak, może tak się domyślam. No tak, że I widzisz, bo są radioactive, co nie? Możesz mieć rację, że stąd no to była cyrkulacja, para przebiegała dalej tam, Tak. tam woda była znowu, raczej para znowu zamieniała się w głowę, Skraplała się, no. ponieważ była chłodniejsza. Turbiny były napędzane, energia wytworzona trafiała do generatorów, z generatorów do sieci miejskiej, no i z sieci miejskiej już my mogliśmy włączyć prąd. Okej. Słyszysz? Echo. Gdyby nie to, że osoba, która nas dzisiaj oprowadza, walczyła, żeby wyciąć w tym miejscu dziurę, możemy wejść do środka, bo normalnie tutaj nikt nie miał dostępu, ponieważ... Nurkowie. Nurkowie, tak, ale to tylko w celach takich jakby technicznych, jeżeli coś miałoby się dziać, konserwacyjnych. O. Cała ta komora tutaj dookoła była wypełniona wodą. Tej wody było 2850 m3. Tutaj widzicie środek jakby rdzeń reaktora, tak? Dokładnie to jest ta część, a my znajdujemy się tutaj. I po co to zostało skonstruowane? Jeżeli w górnej sekcji reaktora doszłoby do jakiejś awarii, to jak tutaj na przykład pęknięcia rury, przez którą przechodziła para pod wysokim ciśnieniem i z ogromną temperaturą, to istniało ryzyko, że po prostu cała ta góra może eksplodować, rozszczelnić się. Więc awaryjnymi rurami, właśnie tymi czarnymi, co tutaj widzicie, można było spuścić to ciśnienie i tą parę do zimnej wody, która była teraz w miejscu, w którym ja stoję. I dzięki temu to był taki jakby system po prostu awaryjny. Normalnie tego nie zobaczymy, została wycięta dziura i nam się udało. Tak, dla odmiany już nie winda, tylko lecimy schodami na poziom 0, czyli właśnie tam, gdzie były pręty paliwowe, bo musicie wiedzieć, że w reaktorach RBMK pręty były od góry, a emergency exit mistrzostwo. A w BWR pręty były wsadzane od dołu takimi siłownikami. Za chwilę tam dojdziemy i zobaczycie. Jesteśmy w miejscu, w którym przebywanie to jest jakiś absolutny ewenement. Nad moją głową znajdują się kanały paliwowe. Co jest najważniejsze, w tym miejscu, normalnie w reaktorze typu BWR, jest ogromna temperatura i bardzo duża radiacja. Gdyby ten reaktor działał, nie byłoby opcji, żebyśmy byli w stanie tutaj wejść, więc to, że jesteśmy w stanie to zobaczyć, to jest coś fenomenalnego. Czas nas goni, ale gonią nas też radiacja. Znaczy nie nas, tylko osoby, które tutaj pracowały, ponieważ mogły przebywać w tym pomieszczeniu, a robiły to 2 razy dziennie w celu kontroli, tylko przez 20 minut. Po wykonaniu właśnie tej swojej pracy, służby 20-minutowej, musieli opuścić na parę dni po prostu teren elektrowni, żeby nie przejmować jakby kolejnej radiacji, tak? Telefon, can I?
Też dzwoni? Halo? Uran? Neptun? Saturn. Dobry, super, nie zły. A Łukasz ciągle tam u góry stoi. A, sterownia! No, I wszystko jasne. ale zobacz, że ta sterownia różni się od tej, którą znamy z RBMK. Tam to była bardziej kosmiczna jak dla mnie. No. Ale mówimy o latach 70., wiesz, 50 lat temu to dalej było. It's the brain of the nuclear power plant here. Yeah. We are now in the most beautiful room of the nuclear power plant here in Zwentendorf. Here's nearly everything original. The computer is not original. He's from the 80s with floppy disk. Yeah. But here was one computer. He was so big as this room and filled the whole room beside the control room. Yeah. It was the first computer of this type in Austria. Yeah. Four technical engineers have been working to do their duty in the control room. Only 3 up to 4. Yeah. Here you see with how much capacity the power plant has on been that, driven. Yeah. On under this the clock. display. Yes, under the clock. Maximum 690 megawatt of capacity. I understand. Installed capacity. Okay. Yeah. And where is the place where you can control the roads? You see, Can we go over there? yeah. So when they are putting inside is red, outside is Green is okay. perfect. Red is not so good. Okay. I get it. And where is the button who is putting it outside and inside? No, It's over there, there's- or- no? It's over there. Okay. But to be honest, I think you have a lot of steps to pass to put the power plant into operation. But Okay. here you have a green and a red button. This is up and down, yes? Or? Yes. Okay. And this? A lot of stuff. Okay. And this is still working? No, it's not working. I mean, it's LEDs is working. Yeah, it's working, but you see the parts missing because we have souvenir collectors. Okay. Yeah. And there is any button like AZ5 in Chernobyl? I don't think so. Okay. You know the and power Yeah. plant No, off. that's here. You have two keys Okay. to lock. Yeah. And you are locking that, and without these keys, then no one I don't. can. To be honest, I don't know. Okay. Yeah. Ale mamy kluczyki 2. Czaj. I tutaj kończy się nasza wyprawa po kolejnej elektrowni atomowej, która miała przed nami wiele tajemnic, które zresztą odkryliśmy. Stefan, thank you so much for that great journey. And what do you think? What will be the future of that electro plant? To zobaczamy. Not yet. Not yet. I have to say that first because I will forget it. Do zobaczenia na następnej wyprawie.